Nie planowałam filmu o kotach. To nie były zwierzęta, które szczególnie kochałam, ani o których marzyłam. Zawsze miałam psy. Koty po prostu się pojawiły. Pamiętam, kiedy moje dzieci były jeszcze małe, a my właśnie budowaliśmy nowy dom. Wokół domu wylany był świeży beton i pierwszą rzeczą, jaką wtedy zauważyłam, były ślady. 2 pary małych łapek. 8 śladów prowadzących w jednym kierunku. Poszłam za nimi i zobaczyłam na parapecie okna 2 zaniedbane kotki, brat i siostra. Nie wyglądały dobrze. Były brudne, wychudzone, nieufne. Na początku nawet nie chciałam ich wpuszczać do domu. Nie znałam kotów, nie byłam kociarą. Ale zaczęliśmy je dokarmiać, a kiedy zaczęliśmy, zostały. To były pierwsze z wielu, może z 10, może z 15. Nie wszystkie naraz. One po prostu przychodziły. Minął jakiś czas i kotów było więcej. Jedną z nich pamiętam szczególnie. Nazywała się Sally. Była przepiękna. Miała białe futro z takim nieregularnym wzorem. Widuje się je rzadko. Sally była delikatna, była inna. Któregoś dnia zniknęła. Szukałam jej, a potem znalazłam ją martwą. I to był początek schematu, który później powtarzał się wiele razy. Koty pojawiały się w naszym życiu. Zostawały z nami przez rok, czasem 2, czasem kilka lat. A potem nagle znikały. Albo znajdowaliśmy ich ciała. W ten sposób straciłam wszystkie koty, które zdążyły stać się częścią naszego domu. Później przeprowadziliśmy się w inne miejsce, bardziej dzikie, nie zupełnie w buszu, ale na granicy, wśród wzgórz, w przestrzeni, która nie była już oswojona. Zabraliśmy ze sobą te koty, które wtedy jeszcze żyły. Na początku trzymaliśmy je w klatce, żeby mogły przyzwyczaić się do nowego miejsca, a potem daliśmy im wybór. Mogły być w domu, mogły być w szopie, mogły wychodzić na dużą działkę. I znowu historia zaczęła się powtarzać. Któregoś dnia usłyszałam hałas w szopie. Razem z mężem poszliśmy sprawdzić, co się dzieje. Znaleźliśmy ciężarną, dziką kotkę. Była dzika poza wszelkim wyobrażeniem, wychudzona, głodna. Cała jej postawa mówiła: nie zbliżaj się. Pierwszy odruch był prosty: przegonić ją. Nie chcieliśmy kolejnych kotów, ale uprosiłam męża, żeby pozwolił jej zostać. Została w szopie i tam urodziła 5 kociąt. Wtedy musieliśmy podjąć decyzję. Nie była to romantyczna decyzja, była trudna i bardzo praktyczna. Zaczęliśmy długi proces łapania kotów. Najpierw matki, potem kociąt. To było męczące, stresujące i trudne. Te małe koty, jakby z mlekiem matki, przejęły jej dzikość. W końcu udało się zawieźć wszystkie do weterynarza. Warunek był jeden: zabiegi, żeby nie mogły się rozmnażać. Także i matka. Pamiętam, że kiedy przywieźliśmy 5. kota, weterynarz dał nam zniżkę. Ten ostatni zabieg kosztował $1. Do dziś o tym pamiętamy. Nie dlatego, że to było śmieszne, tylko dlatego, że było ludzkie. Mieliśmy kotom wybór: dom albo szopa. Na początku wszystkie były w domu, ale któregoś dnia matka zabrała jednego z synów, Louis, i odeszła. Nigdy nie wróciła. 2 koty zostały domowe, Tomek i Mitzi. Do Tomka przywiązałam się najbardziej. Można powiedzieć, że go pokochałam. Któregoś dnia Tomek zniknął. Po latach, które z nami spędził, wiedziałam, że przyczyna mogła być tylko jedna z 2. Nie da się trzymać zamkniętego kota na zawsze. To byłoby złe i dla niego, i dla nas. 2 kolejne koty wybrały szopę. Jednym z nich był Kajtek. Był dziki. Dopiero przed śmiercią przyszedł do domu. Pamiętam, jak długo siedział przy misce z wodą. Potem zniknął. Znalazłam tylko jego ogon.
Przez lata traciłam koty w sposób, którego nie potrafię nazwać naturalnym. Dziś mam tylko Mitzi, najwierniejszą i jednocześnie tę, z którą najbardziej mi było trudno. Miałam piękne, zielone papugi, które przylatywały na drzewo przed domem. Mitzi je zabiła, nie z głodu, dla zabawy. Widziałam to. Nie dało się ich uratować. Nie opowiadam tej historii, żeby się usprawiedliwiać, ani żeby kogoś oskarżać. Opowiadam ją, bo wiem jedno. Nie potrafiłabym postąpić inaczej. I wiem, że gdyby jutro znowu pojawił się kot, znowu bym spróbowała. Tak jak wtedy, gdy niedawno w szopie pojawił się kolejny kot. Od małego. Oswoił się. Zaczął przychodzić do domu. A potem zniknął. Poszedł do innych kotów. To nie jest tylko moja historia. To jest historia tak częsta w Australii. To jest codzienność Australii. Czym są koty feralne? W Australii rozróżnia się koty domowe, koty półdzikie, koty feralne. Koty feralne to potomkowie kotów domowych, urodzone i żyjące bez kontaktu z człowiekiem, nieoswojone, samodzielne drapieżniki. Nie są zepsutymi kotami domowymi, są dzikimi zwierzętami, które funkcjonują jak każdy inny drapieżnik. Dlaczego Australia jest inna? Australia przez miliony lat nie miała takich drapieżników jak kot. Rodzime zwierzęta nie nauczyły się uciekać przed cichym nocnym łowcą. Nie rozpoznają kota jako zagrożenia. Nie mają naturalnych mechanizmów obronnych. Dlatego ptaki, małe torbacze, jaszczurki, młode ssaki są dla kota łatwą zdobyczą. Kot zabija nie tylko z głodu. To jest jedno z najtrudniejszych zdań do przyjęcia. Kot poluje z instynktu. Zabija także wtedy, gdy nie jest głodny. Traktuje ofiarę jako obiekt łowiecki. To nie jest zło. To biologia. Zabite przez koty zwierzęta szacuje się na miliardy rocznie. Na dziesiątki gatunków, które już wyginęły i mówi się o setkach kolejnych zagrożonych. I to nie są liczby z jednego raportu, to są wieloletnie badania. Dlaczego ratowanie kotów nie działa? To zdanie trzeba powiedzieć wyraźnie. Nie da się po prostu przyjechać do Australii i ratować te zwierzęta. Dlaczego? Bo mamy miliony feralnych kotów. Rozmnażają się bardzo szybko. Jedna wysterylizowana kolonia nie rozwiązuje problemu. Wypuszczanie kotów gdzie indziej tylko przenosi problem. Dobre intencje nie wystarczają. W Australii problem bezdomnych kotów nie jest tylko emocjonalny. To codzienne decyzje podejmowane lokalnie, często w sytuacjach kryzysowych, kiedy nie ma dobrych rozwiązań, są tylko mniej złe. To nie są historie, o których łatwo się mówi, bo w wielu miejscach chodzi nie o wybór, tylko o zarządzanie kryzysem, który narastał przez lata. Nie wszystko da się uratować i nie wszystko da się rozwiązać empatią jednej osoby. To jest najtrudniejsza prawda, z którą musiałam się zmierzyć. Problem nie dotyczy jednego kota ani jednego domu. Dotyczy systemu, który próbuje radzić sobie z nadmiarem, często w sposób, który boli wszystkich. Gdyby dało się to rozwiązać tylko miłością, ten film by nie powstał. Jeśli ktoś myśli, ja bym zrobił to lepiej, to znaczy, że jeszcze nie widział całego obrazu. Australia uczy pokory i odpowiedzialności, a nie prostych odpowiedzi. Ten film powstał jako odpowiedź na jeden z komentarzy. Na dobre serce i prostą myśl, a może da się uratować wszystkie koty. Chciałam pokazać, że w Australii codzienne decyzje wokół zwierząt są bolesne, nie czarno-białe, nigdy łatwe. I tak między nami mówiąc,
Gdybym mogła uratować wszystkie koty, zrobiłabym to bez wahania. Postąpiłabym w ten właśnie sposób. Ale rzeczywistość jest trudniejsza niż dobre intencje. I właśnie o tej trudności jest ten film. Australia to nie tylko koty, to także wiele innych niezwykłych zwierząt. I o nich również chciałabym opowiadać w dalszych odcinkach. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.